You be the view and I'll just be me. Hejo, tu Regina. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd wiesz, co jest piękne? Czy to naprawdę twoje zdanie? Czy może ktoś ci to kiedyś zasugerował? Rodzina, media, kultura? Piękno otacza nas każdego dnia. Ale prawda jest taka, że nie zawsze sami wybieramy, co uznajemy za ładne, a co nie. W tym filmie chcę wspólnie z Tobą przyjrzeć się temu, jak kultura wpływa na nasze poczucie estetyki i jak bardzo, nawet nieświadomie, się temu podporządkowujemy. Piękno to pojęcie lub zjawisko, które otacza nas na co dzień, od wielu wieków. Każdy z nas ma z nim styczność i potrafi powiedzieć, czym według niego jest oraz jaki ma wpływ. Dla jednych piękno to naturalne zjawisko. Natura, która zachwyca różnorodnością kolorów, faktur i wzorów, oznaczająca się symetrią i harmonią. Przykładem mogą być barwy roślin czy upierzenie ptaków. Inni natomiast definiują piękno jako wyczór kultury stworzonej przez człowieka, uważając, że wszystko co piękne musi w pewien sposób być podporządkowane kulturze. Według definicji piękno to zarówno subiektywny, jak i obiektywny sposób odbierania świata, umysłowa, wzrokowa i słuchowa przyjemność czerpania z otoczenia. Piękna może być sztuka, muzyka, architektura, a także język i literatura. To, co przyjmowane jest za piękne, uwarunkowane jest wpływem społeczno-kulturowym. Pojęcie piękna i brzydoty zależy od danej kultury, okresu historycznego, a także statusu społecznego i warunków, w jakich żyje dana zbiorowość. Jak widać, już po samej definicji, piękno to skomplikowane pojęcie, uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi, a im dokładniej się mu przyglądamy, tym staje się ono jeszcze bardziej złożone i wielowarstwowe. Najważniejsze, co należy przyjąć, to fakt, że piękno jest pojęciem związanym z kulturą człowieka, a więc jest to wyczór stworzony przez ludzi i to oni mają wpływ na jego kształt i jego wpływ na nich samych. Tutaj należy się zastanowić, dlaczego więc tak łatwo zawieszamy temu, co jest brzydkie, a co ładne. Czym to tak właściwie jest? Skoro na odbiór piękna wpływają nasze uczucia, doświadczenia, a także otoczenia, to my, zarówno jako jednostki i jako zbiorowość, definiujemy coś jako brzydkie bądź ładne. Piękno było różnie definiowane na przestrzeni wieków. Starożytni Grecy uważali za piękne to, co stanowiło pewien rodzaj doskonałości. Piękno łączono wtedy z takimi pojęciami jak dobro, prawda, duchowość, moralność, myśl i rozum. Przede wszystkim ceniono symetrię i porządek, co wiązało się z naturalną dla człowieka skłonnością do odtwarzania natury. Zauważyli oni, że natura posiada pewną harmonię, porządek i symetrię. Dzięki swojemu zamiłowaniu do matematyki potrafili odwzorować te cechy w jeszcze dokładniejszej i doskonalszej formie, szczególnie w architekturze i sztuce. Dla starożytnych Greków to, co piękne, musiało być tworzone z zachowaniem proporcji i odpowiedniego ładu. Dlatego ich budowle często były symetryczne. Wystarczy spojrzeć na nie, rysując pionową linię wzdłuż środka. Rzymianie wierzyli, że to, co piękne, powinno być użyteczne, a więc piękne. W okresie średniowiecza za piękne uważano to, co boskie i duchowe. Wszelka sztuka i architektura były podporządkowane duchowości. Miały ją wielbić i wychwalać. Dlatego też wszelkie wytwory artystów pozostawały anonimowe. Budowle wystrzeliwały wysoko w niebo, a cała przestrzeń miała być otoczona światłem, które symbolizowało majestat i bliskość Boga. W renesansie natomiast piękne staje się to, co związane z człowiekiem, uznanym za istotę najwyższą. Powróciły rzeźby ukazujące człowieka w jego naturalnej ludzkiej formie, a także wychwalono jego rozum i zdolność myślenia. Sztuka zdominowana była przez to, co ludzkie, emocje, subtelność ludzkiego ciała, harmonijne sceny codziennego życia, a wreszcie szeroką strefę przyjaźni, miłości i ludzkiego czynu. W baroku za piękno uznano wszechobecną przesadę, przepych i swoistą teatralność. Wszystko stało się bardziej emocjonalne, dynamiczne, dramatyczne i zmysłowe. Był to okres, w którym ludzie wierzyli, że osiągnęli wyższość nad naturą i chcieli to podkreślić w każdym aspekcie życia i twórczości. W klasycyzmie nastąpił powrót do ładu, harmonii i powściągliwości. Widać tu zmęczenie barokowym przepychem. Rozum ludzki wciąż był uznawany za piękny. Dążono do rozwijania zdolności umysłowych, a także literatury, sztuki, muzyki i nauki. Wszystko stało się znacznie spokojniejsze i bardziej stonowane. W epoce romantyzmu to, co piękne, zaczęło być ściśle związane z uczuciami człowieka.
Pojęcie piękna stało się znacznie bardziej indywidualne. Podkreślano emocje, indywidualizm, tajemniczość i bliskość natury. Za piękne uznawano to, co dzikie, nieujarzmione, nostalgiczne lub tragiczne. Królował tutaj irracjonalizm. W epoce modernizmu piękno zostaje przedefiniowane. Ludzie zaczęli eksperymentować z formą, a samo pojęcie piękna staje się subiektywne. Każdy może uznać za piękne coś innego lub odczuwać je na swój sposób. To, co kiedyś uznawano za brzydkie, może dziś być postrzegane jako ładne. Piękno może przejawiać się w deformacji, brzydocie czy codzienności. Piękno otrzymuje w ten sposób swego rodzaju wolność. Współcześnie definicja piękna jest skomplikowana. Traktuje się je jako konstrukcję kulturową, zmienną i zróżnicowaną. Najważniejsze staje się indywidualne postrzeganie, na które ogromny wpływ mają media, popkultura, internet i różnorodność. Piękno może mieć wiele form i nie musi być powszechnie uznawane za ładne. Każdy może mieć własną indywidualną estetykę. Estetyka staje się pluralistyczna, dostępna dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia czy stylu życia. Każdy z nas może kwestionować obowiązujące kanony piękna lub promować zwyczajność, autentyczność, inkluzywność i naturalność. I właśnie to uznać za piękne. Piękno to termin wymyślony przez człowieka, na jego potrzeby. Nie służy wyłącznie do określenia, że dane dzieło stworzone przez ludzi jest ładne, czy też dana osoba taka jest, ale także do ukazania swojej wyższości społecznej. Poprzez ten termin możemy pokazać, że się na czymś znamy, bo przecież trzeba się znać, by wiedzieć, czy coś zasługuje na miano pięknego, zwłaszcza w przypadku sztuki. Kto z nas nie zna motywu snobistycznego znawcy, który ocenia wartość dzieł? Piękno jest także narzędziem do podkreślenia dobrego gustu, a to już sugeruje, że nie każdy taki gust posiada. Osoba mająca dobry smak często dzięki temu podkreśla swoją wyższość i rzekomą lepszość. Oczywiście w tych kwestiach nie ma żadnych konkretnych wytycznych, dlatego często po prostu zakładamy, że dana osoba ma rację. Często te osoby naznaczone są przez swoich poprzedników, co tworzy wrażenie pewnej specyficznej hierarchii. Terminu piękna używamy również po to, by pokazać swój status społeczny, bo najczęściej dobry gust przypisuje się osobom należącym do grupy o wyższym statusie. Poprzez piękno, np. modę, możemy pokazać, że stać nas na drogie, piękne stroje i przedmioty, że mamy w ogóle czas, by się tym zajmować, tym jak wyglądamy. Często te piękne rzeczy pełnią konkretną funkcję społeczną. Pokazują pewne wzorce albo aspiracje, styl życia, do którego dążymy, np. wygląd pani z biura. Wszyscy dobrze znamy ten styl albo chcemy prowadzić takie życie. To sprawia, że osoby młode, nastolatki czy studenci próbują żyć jak takie osoby, albo przynajmniej sprawiać takie wrażenie. Ale nie każdy z nas może pozwolić sobie na taki styl życia. Młoda osoba, dopiero rozpoczynająca karierę, nie będzie miała tych samych możliwości, co ktoś pracujący od 10 lat w zawodzie. Poza tym, czy naprawdę chcemy, żeby praca definiowała, kim jesteśmy? Nie jesteśmy przecież tacy sami. A także w pracy i w życiu prywatnym często jesteśmy różnymi osobami. Piękno, a więc określone stylizacje i przedmioty, niesie ze sobą konkretne sygnały i informacje. Patrzymy na strój lub zwykłą zawieszkę i potrafimy określić, co ktoś lubi. Zawieszka z anime, wiemy, że ktoś ogląda anime i lubi daną serię lub postać. Chcemy wywoływać określone wrażenie, przez co często wpadamy w schematy. Robimy to często nieświadomie. To pokazuje, jak ważną rolę pełni piękno. Chcemy oglądać i tworzyć piękne rzeczy, pokazywać nasze piękne mieszkania, stroje, życie i dzieci i samych siebie. Nie tylko w sensie wizualnym, ale również chcemy mieć piękny umysł i charakter. Piękno pokazuje też, że jako społeczeństwo posiadamy podobne kanony piękna. Ten przykład, moda niesie ze sobą określone treści, które ludzie chcą odczytywać i rozumieć. Stanowi to dowód na to, że funkcjonując w tym samym społecznym krajobrazie, oglądając te same filmy, słuchając podobnej muzyki, śledząc te same wydarzenia, zaczynamy odczuwać i postrzegać świat w zbliżony sposób. Większość z nas w tym samym czasie i miejscu uznaje te same rzeczy za ładne oraz nie chce odróżnić się społecznie od innych, nie być na czasie. Dlatego ulegamy modzie, w pewnym sensie narzędziu kontroli społecznej. Nawet nasze własne ciało postrzegamy przez pryzmat kategorii piękna. Z jednej strony wynika to z biologii.
ponieważ piękna osoba jest przez nas podświadomie i biologicznie postrzegana jako idealna do przekazania genów. Ładna cera i zgrabna sylwetka kojarzą nam się ze zdrowiem. Umieśniony mężczyzna z siłą i bezpieczeństwem, a kobieta z szerokimi biodrami, z płodnością i łatwiejszym porodem. Jednak z drugiej strony, im dłużej rozwijaliśmy naszą cywilizację oraz strefę umysłową naszej kultury, tym bardziej chcieliśmy odłączyć się od naszej zwierzęcej strony. Dążyliśmy do jakiejś mitycznej doskonałości. Nasze ciała przestały być symbolem zdrowia i przedłużenia genów, a zaczęły być traktowane jak architektura, którą trzeba nieustannie zmieniać, dostosowywać do potrzeb danych czasów i ich lokatorów. Jednak przy tak zmiennym pojęciu piękna, dostosowywanie ciała do jego standardów jest zbyt zgubne, bo coraz częściej nie chodzi już o modne fryzury czy stroje, ale samo ciało poddawane jest coraz silniejszej dyscyplinie. Zwłaszcza dziś, kiedy zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało oraz operacje plastyczne stają się coraz bardziej powszechne. Gdy ludzie mają odpowiednie środki, często przeznaczają je najpierw na lepsze kosmetyki, potem na zabiegi kosmetyczne, a w końcu na operacje. Bywa to chwilami wręcz przerażające, gdy wiele osób deklaruje, że gdyby otrzymało powiedzmy 50 000 złotych, nie wydałoby ich na mieszkanie, hobby czy zdrowie, ale właśnie na urodę. Czasami przeraża się to wręcz w uzależnienie lub obsesję, bo zabiegi i ubrania pozwalają nam zbudować nową personę. Możemy siebie dowolnie modulować i modyfikować, jak postać w Simsach. I nie zawsze chodzi już o względy estetyczne, ale o jakieś głębsze problemy. Wchodzi tu kolejny problem, jaki jest również przesadne dbanie o siebie i wykonywanie wieloetapowej, długotrwałej pielęgnacji każdego dnia. To samo w sobie oczywiście nie jest niczym złym. Gorzej, gdy pominięcie tej rutyny jednego dnia sprawia, że czujemy się, jakbyśmy zawiedli, albo gdy zaczynamy wmawiać innym, że nie dbają o siebie wystarczająco. Czasami te rytuały pielęgnacyjne przypominają trening sportowca, a nie codzienną rutynę. Gorsza kondycja cery bywa traktowana jak przegrana w ważnych zawodach, a wiele osób przyznaje, że przez te pielęgnacyjne procedury rezygnuje z intymności z partnerem albo nie pójdzie na noc do znajomych, bo przecież jak zabrać ze sobą cały sprzęt? Zamiast tego wolą spędzić wieczór samotnie w łazience, nakładając kolejne warstwy kremów. Chodzi tu również o kwestię ciągłej dyscypliny, jakiej poddaje się taka osoba, a także o dostosowywanie nawet pozycji spania, po to by utrzymać tzw. maskę świetną lub teoretycznie osłabić mięśnie twarzy. Niektórzy podporządkowują całe życie aktywności fizycznej i posiłkom, inni zaś wolą wydać pieniądze na drogie kosmetyki, ignorując przy tym aspekty zdrowotne, tak jak na przykład lepszy sposób odżywiania. Tłumaczą to brakiem czasu, chęci czy pieniędzy, co tworzy swojego rodzaju paradoks. Warto tu skupić się na aspektach psychologicznych. Piękno, rozumiane jako dążenie do doskonałości, coraz bardziej pochłania niektóre osoby i to coraz młodsze. Można wręcz powiedzieć, że próbują one stworzyć swoje specyficzne, doskonałe ja. Jednak gdy podążają za modą lub wzorcami uznawanymi w danej kulturze i czasie za atrakcyjne, prowadzi to do sytuacji, w której wiele osób zaczyna wyglądać podobnie, tracąc swoje indywidualne cechy. Ja na przykład lubię, oglądając dane dzieła kultury, widzieć aktorki o charakterystycznym, unikalnym typie urody. Faktem jest również, że kanony urody nieustannie się zmieniają. Obecnie więcej cech jest uznawanych za atrakcyjne, a coraz większy nacisk kładzie się na naturalność. Przykładowo, rude włosy, kiedyś uznawane za wyjątkowo nieatrakcyjne, dziś postrzegane są zupełnie inaczej. Mimo to ludzie wciąż szukają w sobie i innych różnego rodzaju niedoskonałości. Ważnym aspektem jest też to, że coraz młodsze osoby, np. dzieci, zaczynają stosować pielęgnację, która ani nie jest dostosowana do ich wieku i potrzeb, ani nie jest im faktycznie potrzebna, poza ewentualnie zwykłym kremem nawilżającym. Decyduję się na maksymalną dyscyplinę ciała i twarzy, a nawet na zabiegi kosmetyczne czy operacje. Najbardziej niepokojące są przypadki operacji przeciwzmarszczkowych u osób, które nie mają jeszcze 25 lat. Zabiegów, które dawniej wykonywały głównie zamożne kobiety po 50. Pokazuje to, jak bardzo zmieniło się nasze społeczeństwo pod względem społecznym, kulturowym i gospodarczym, ale także jak zmieniły się sposoby myślenia o własnym ciele. Coraz więcej młodych osób ma kompleksy na jego punkcie i pragnie coś w sobie zmienić. Wypowiadają się też, że chcą się ukryć za ciekawą stylizacją.
Ubrania stają się dla nich częścią tożsamości. Z jednej strony to zrozumiałe, bo dzięki modzie można wyrażać siebie. Z drugiej jednak niepokoi fakt, że niektórzy twierdzą, iż bez tych ubrań czują się nadzy, wręcz nie sobą, że gdyby musieli założyć zwykły sweter i dżinsy, mogliby się rozpłakać. To niepokojące, bo przecież nie szata czyni człowieka, a oni mówią, że bez stylizacji tracą część swojej tożsamości. Coraz częściej także za element ubioru uznawane są ozdoby nakładane na ciało i twarz, np. soczewki czy różne aplikacje, które noszone są na co dzień. Zdarza się, że prowadzi to do podrażnień lub alergii, ale mimo to osoby te nadal je zakładają. Czasami te dodatki nie służą już wyłącznie jako stylizacja, ale jako sposób na całkowitą zmianę wyglądu. Pokazuje to, jak współczesne piękno i estetyka stały się zjawiskami skomplikowanymi, a ubrania i atrakcyjny wygląd zaczynają zyskiwać głębsze znaczenie, czasami wręcz mistyczne lub duchowe. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie zaczniemy się zastanawiać, gdzie w tym wszystkim jest człowiek i czy to wszystko nie służy jedynie temu, by dostosować się do innych albo zakryć nasze wewnętrzne braki. Czasami zaczynamy też traktować własne ciało jak awatar, który chcemy za wszelką cenę pokazać światu, a nasze ciało zaczyna nam w jakiś dziwny i skomplikowany sposób przeszkadzać, jakby było zbyt namacalne, niedoskonałe, a nawet zbyt zwierzęce. Przecież my ludzie jesteśmy istotami wyjątkowymi, stworzonymi do wielkich rzeczy, niezwykle inteligentni, zdolni stworzyć cuda. W religijnym ujęciu często wręcz nieśmiertelni, a jednak wciąż pozostajemy tylko ludźmi, aż nadbyt materialnymi i niedoskonałymi istotami. Piękno na przestrzeni wieków było różnie rozumiane i postrzegane. Kiedyś ujmowane w ciasnych ramach i przypisane do konkretnych ról, z czasem zmieniło swoją formę. Współcześnie, przynajmniej teoretycznie, piękno ma bardziej swobodną definicję i można je interpretować na wiele sposobów. Jednak, jak każda definicja, i ta nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Obecnie piękno można pojmować zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie. Naturalność może być postrzegana jako piękna, ale piękno może też nadal funkcjonować w sztywnych ramach i standardach. Każdy z nas może mieć własną definicję piękna, ale jednocześnie ulegamy estetycznym odczuciom społeczeństwa i kultury, w której żyjemy. Piękno można rozumieć jako specyficzną ludzką tendencję do dążenia ku doskonałości, ale także jako doświadczenie mistyczne i duchowe. Piękno sprawia, że chcemy dążyć do czegoś wyższego, do czegoś nieuchwytnego. Jak ktoś powiedział, prawdziwego piękna nie da się uchwycić. Dzięki naszemu poczuciu estetyki stworzyliśmy wiele niezwykłych dzieł sztuki i kultury, ale jednocześnie narzuciliśmy sobie pewne ograniczenia. Piękno daje nam wolność i swobodę, pozwala wyrażać siebie i dekorować przestrzeń, malować, tworzyć, a jednocześnie potrafi nas także ograniczać, bo inni patrzą na nas i na nasze dzieła przez pryzmat własnych okularów estetycznych. Piękno jest również narzędziem społecznym. Osoby wychowane w jednej kulturze czy społeczności zazwyczaj mają podobne sposoby postrzegania piękna. Często trudno nam zaakceptować, że ludzie z innych kultur mogą postrzegać zupełnie inne rzeczy jako piękne. Co więcej, bywa, że nawet estetyka kogoś z naszego najbliższego otoczenia wydaje nam się dziwna czy wręcz szokująca, a jednak sami również używamy estetyki, by wyrażać swoją wartość, pozycję czy tożsamość w społeczeństwie. Pojęcie piękna wpływa na sposób, w jaki postrzegamy własne ciało, a także samych siebie, jako ludzi. Poddajemy się jego wpływom, tworzymy własne estetyki, by potem podporządkować im całe nasze życie. Piękno jest również elementem głęboko zakorzenionym w naszej psychice. Każdy z nas podświadomie kształtuje swoją estetykę, na którą wpływ mają środowisko, kultura, internet, telewizja, film, literatura i popkultura. Na naszą psychikę oddziałuje także pytanie, czy ja jestem piękny, piękna? Tylko, że problem tkwi w tym, jak właściwie rozumieć piękno człowieka. Przez pryzmat umysłu, zdolności, charakteru, ciała, czy może całokształtu. Piękno to pojęcie skomplikowane. Wpływa na nasze życie na wielu poziomach. Zawsze z nami było, jest i będzie. Jest częścią nas. Różnica polega jednak na tym, czy to my rządzimy pięknem, czy ono rządzi nami.
Piękno to fascynujące zagadnienie, tak samo niejednoznaczne i złożone jak my sami. A teraz moje pytanie do Was. Czym dla Was jest piękno? Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś więcej takich filmów, daj suba, daj lajka i napisz komentarz pod filmem. Do zobaczenia!